ja się nie boję śmierci totalnie, serio. Żeby, nie wiem, mówić to szczerze, totalnie się nie boję śmierci. No, po to idę na Kilimandżaro, że umrę. Teraz pomyśl. Ja się nie boję śmierci, bo ja się starości. Po co idę na Kilimandżaro? Arek mówi o tym, że zjadł przez przypadek czerwonego muchomora i... Byłem na Prime 18, teraz jest 14. Pokazało mi Prime 18? Prime 18. Podasz kartę bank? To pamiętam, babcia potem mleko do tego nalewała, do tych butelek i to... Kurier coś innego nalewał. Kurier nalewał coś innego. I każdy sobie coś tam nalewał, nie? Będziesz mieć na dniach w Afryce, jak się gdzieś nie stoczysz z górki. Trzymam za was kciuki, żeby żona nie zmieniała ksywki. Lepsza jest żona bankruta niż zmarłego alpinisty. Dzień dobry, siemanko, cześć kochani, witamy was w kolejnym specjalnym odcinku, który nagrywamy dla was tak po prostu na luzie. Wczoraj wielkie emocje, wielka gala, Prime MMA 14. Najlepsza gala. Najlepsza na pewno się udała, na pewno sprzedaliśmy kurwę pay-per-view. To akurat z Kanał Plusem się nam udało, nie? Na parcie, kurde, że... Kurde, ale super. Zrobili nam taką robotę Prime, i to jest super 10-krotnie większe zasięgi niż normalnie. Na pewno było fajnie. Jutro podsumowanie, tak? Wlatuje. Kulik z Kasią. O, no to Kulik z Kasią podsumowanie, a ja wam dzisiaj powiem, że naprawdę było super, sprzedaliśmy w nawet nie wiem ile, nie nadążały liczniki ten. A co jest ciekawe, to ja już nie żyję, bo to też jest ważne teraz, żeby powiedzieć, że i w tym momencie jak to oglądacie, to ja już nie żyję. Bo to już jest niedziela, ja już nie żyję. Bo ja w sobotę mam atak szczytowy. Powodzenia, Tomek, Życzymy, żeby powodzonka. wrócił. Wchodzą już, zdobyli szczyt, Tak, zdobyli? zdobyli szczyt, to mogę powiedzieć, zdobyli szczyt. Brawo! Wchodzą, tak, że będziemy... Tomek, jak Nawet ty ja- dałeś nawet ja na zabijam Kilimandżaro, to naprawdę jesteś I w gość, ogóle serio. Kinga, jego żona ma dzisiaj urodziny i dlatego Tak? zrobię, więc Kiniu wszystkiego najlepszego. To tam Kinga, jest wszystkiego rozrywka. najlepszego. A wiesz jaki to Nie, w zrobi? piątek. A tak... Także już od 2 dni, że to już wiecie, bo to już wiadomości. Basecamp. Nie umarłem. Tam jest jebaniutka i czeka. Za 7 godzin atak szczytowy. Wiesz jaki to zrobi viral, jak... ale nie pozwolę tego puścić w sumie, jak umrzesz, bo to bez jaj nie będzie. Nie, puśćcie to, tylko czarno-białe. 4600. Dochodzimy do Basecampu. Już nie widzę na oczy, to jest Basecamp. Dzisiaj o północy zaczynamy atak szczytowy. I powiem wam tak, pewnie mi się coś z mózgiem dzieje, ale jestem w chuj szczęśliwy. To staruszko. Nigdy nie byliśmy w takiej wysokości, najwięcej 4. Ciężko mówić, ale jestem szczęśliwy. Pewnie mózg mi się zepsuł. No serio. I wiesz jak będą, że śmiali się ze swojej śmierci, nie żyjesz. I że... Nie, to nie będą śmiali, powiedzą wtedy. To jest, zawsze tak jest. Zauważ, że jak nawet ktoś jest, mówią o takich jakichś obrazach danych, że krytykują, ale jak umrze, to był najlepszy śpiewak, to robią, już jest super. I teraz jak ten program będą oglądać, a ja nie żyję, to Ale będzie, on że był zabawny. On był, tak, Był a tak zabawny, jest. śmieszny. Kurwa, jednak widzisz, i już nie zobaczymy nigdy, to jest ostatni program. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Giga. Happy birthday to you. Wakati isha, happy Kilimanjaro. Hakuna Matata na birthday. Na 5000 metrów? Yes. Open it. Open. No tak, no i co? Każdy musi umrzeć. Ja ogólnie ostatnio jestem coraz bliżej ogarnięcia tej, po co tu jestem w ogóle na tym świecie. I wiesz co, i Po ja... to, żeby robić Prime, ja już wiem. I co, ja może, bo to jest odcinek specjalny, więc może mogę o tym opowiedzieć. Nie. Tak. Pamiętasz... A ty jesteś specjalnej troski. Słuchaj, pamiętasz tą opowieść, bo ty miałeś tą ayahuaskę? Paliły się kadzidła, przywitaliśmy się i dość długo siedzieliśmy w ciszy. Zaraz się zacznie, pewnie widzimy się po. Tak powiem, początek był dość śmieszny, później z perspektywy czasu. Że mówię, słyszycie tego koguta, co pieje? A oni do mnie, jakiego koguta? No, to było oczywiste, że każdy bodziec z tego świata oddala nas od tamtego. A ja ostatnio miałem też takie przeżycie duchowe. A ty zaćpałeś po prostu porządnie. Nie, no grzyby, tak? No, właśnie, o tym mówię. Ale a ayahuasca to jest też, jakbyś powiedział, że coś przyćpałeś, bo to ogólnie można by tak ale inaczej, ja to wziąłem w celach oczywiście duchowych. Leczniczych, tak. Chciałem- To wiadomo. chciałem Ja zobaczyć- każdą linię mefedronu biorę w leczniczych, tylko mi nie pomaga. Ale któraś mi pomoże, zobaczysz. Ja się nie poddam. Ta ostatnia pewnie ci pomoże Ja najbardziej. się nie poddam. Jest taki cytat piękny w Och Karol, tym nowym z Adamczykiem, kiedy mówią, Karol, ale nie da się wszystkich kobiet, ale próbować można. Mówiliśmy Ja to też chyba- będę próbował z mówiliśmy tą to linią chyba. mefedronu. Któraś mnie zabierze.
I słuchaj, no dobra, ale ja ci powiem całą sytuację. No i te grzybki tam gdzieś sobie wziąłem, oczywiście tam z kilkoma osobami. Nie będziemy, przestań, nie będziemy Ale YouTube może już nie być szczęśliwy z tego, co Aha, mówimy. że nie można tak mówić? Nie, no dobra, mów, no ale generalnie niech to nie będzie duża część naszego programu i na pewno nie zachęcamy, a z tym efektonem oczywiście żartuję, no. Nie, Dzieci, to- nie bierzcie narkotyków, zmiotą was z planszy, a Arek mówi o tym, że zjadł przez przypadek czerwonego muchomora i dlatego miał Golden problemy. Teacher akurat O, się nazywał no, ten gatunek, który ten. No i słuchaj, miałem taką fazę, w której po prostu, tak jak ty opowiadałeś, to, że gdzieś tam do góry zabiera, nie? W tej ayahuasce. Ja miałem bardzo podobnie. Byłem tak jakby w jakimś ciemnym miejscu. Nie wiem, co to było za miejsce. Było ciemno, ale u góry było jasno, był krąg i z góry słyszałem głosy. Ale to był jeden głos, który mówił tak jakby chór, jak Legion, ale mówił głosem wszystkich mi znanych. To były wszystkie mi znane głosy. Jak się chciałem wsłuchać jakiś głos, to słyszałem głos taty, mamy, twój głos słyszałem. Kurwa, Boxdel tam nawet, głos Boxdela był. To jest właśnie ciekawe. Karola naszego Barbera, stary, takie głosy Oho. tam były. Zgrywy, a może dlatego, że Zgrywa też obok leżał po tych grzybach. ale nie, ale nie o to chodzi. I słuchaj, i za każdym razem to mi pokazywało tak jakby pętlę życia. I za każdym razem byłem tam na dole i pokazywało mi to wszystko, co się działo. Wszystko, co się będzie działo. Się okazuje, że przyszłość mi pokazało też. I ciągło mnie do góry. Jak już byłem prawie u samej góry, że już wiedziałem. I ja już mówię, kurde, ja już wiem, o co chodzi w tym życiu. Łup na dół. Na chwilę się przebudzałem. Wiesz, była Natalia obok i mówię, kurde, ja już chyba wiem, o co chodzi w tym wszystkim. W całym życiu wiem, o co chodzi. I za chwilę łup, znowu mnie zabierało. I znowu do góry. Idzie do góry. Pokazywało mi kolejne rzeczy, stary. To pokazywało mi takie rzeczy, pokazywało mi wszystkie kobiety, z którymi byłem. Pokazało mi też kobiety, z którymi mógłbym być pewnie. Pokazało mi wszystkie moje walki. Ależ błąd Ferrariego jest z góry! Arek Tańcula, 45 sekund, ma swój moment Tańcula! Fantastyczna postawa naszego włodarza, chociaż tutaj niestety oberwał delikatnie, ale sędzia już podnosi ten pojedynek i koniec walki! I pokazało mi stary Prime. Byłem na Prime 18, teraz jest 14. Pokazało mi Prime 18? Prime 18. Podasz kartę balk? Co? Jakbym sobie mógł przypomnieć, to pewnie bym sobie, jakby się udało mi to przypomnieć, to może myślę, że dałoby się to przypomnieć, bo miałem jeden flashback już w tym czasie też, w którym po prostu miałem déjà vu, że to się działo, a ja mówię, tak, no bo przecież to mi pokazało wszystkie moje możliwe scenariusze, co się może wydarzyć. I też w jednym scenariuszu jest, że byłem u swojej hipnotyzerki Justyny, a nie byłem u niej dawno, ale byłem u niej i ona mi mówiła, że Arek, po tutaj przyszedłeś, że ja wpadłem w taki atak paniki, Arek, po to tu przyszedłeś, żeby się dowiedzieć, co będzie dalej i chyba muszę do niej iść po prostu, żeby dalej się dowiedzieć. No ale ogólnie wydaje mi się, że po prostu, ja już mniej więcej wiem, o co w tym życiu chodzi. Chodzi o to, że my tu musimy, to już mówiłem, przeżywać i w ogóle, ale że wszystko jest wszystkim. My tak naprawdę jesteśmy wszyscy jednością. To nasze ego, to jest Mówiliśmy tylko o tym. taki nasz awatar, który tutaj jest, żeby bronić, ale tak naprawdę my jesteśmy połączeni z tym korem. I znalazłem ostatnio taki fajny, zajebisty podcast. John Veto się nazywa, jak sobie go wpiszesz, to zobaczysz. I on po prostu dokładnie mówi to wszystko, co ja widziałem podczas tej fazy i to wszystko, do czego ja gdzieś tam doszedłem przez całe moje takie poznawanie. Bo odkąd skończyłem te 30 lat, to jest chyba taki wiek właśnie, bo Chrystus miał 33, Allah miał chyba tam też tam koło 40. To jest ten wiek, w którym mężczyzna zaczyna szukać sensu życia i wydaje mi się, że ja powoli wiem, o co w tym życiu chodzi po prostu, no, że tak, że my jesteśmy wszyscy jedno, nie mam się co bać śmierci za bardzo, bo ciągle to życie się zaczyna, mi się tam zaczynało i ja potem rozkminiłem, co to było, bo tam nie ciągło, ja myślałem, że to jest szpital, że ja umieram. Nie, ja na samym końcu całym końcu drogi, gdy już wiem o co puf, zabierał mnie, rodziłem się znowu. I za każdym razem dochodzisz do momentu, w którym już prawie wiesz, o co chodzi, ale dowiadujesz się dopiero, jak już umierasz i rodzisz się na nowo, że to jest to. I o to chodzi w tym życiu. No ale teraz jest taka kwestia, czy to jest, bo ja miałam podobne przeżycie jakby po tej ayahuasce, tylko to jest teraz kwestia, bo one są, to jest ciekawe, że one są bardzo tożsame u wielu ludzi, tak? Przy różnych substancjach, tak samo przy śmierci, czyli No te właśnie, wszystkie tak, no. książki, życie po życiu, życie po śmierci i tak dalej. I do pewnych, do podobnych wniosków się dochodzi. Nawet jak substancje są różne, bo to może ayahuasca, czy ten Don Pedro, czy inny grzyb i tak dalej, ale wnioski są podobne. Tylko teraz, czy my naprawdę dotykamy tego bóstwa, jestestwa i tego absolutu,
czy człowiek ma w sobie po prostu pewne jakieś te, które przy to DMT czy coś uruchamia, że ty masz te same I wizje. powoduje tę samą Bez wizję u względu każdego. No bo jesteśmy jednym gatunkiem. I tu właśnie to jest ten problem, bo jeżeli odpowiedź numer 1, czyli my dotykamy czegoś, czy każdy z nas dotknął, to naprawdę jest to prawda objawiona, bo każdy mniej więcej dochodzi do tych samych wniosków. Tylko czy jakby obawa jest taka, czy to nie jest tak, że wiesz, że my mamy coś tam w sobie jakieś tam, że to nie jest suma naszych tam, żeśmy słyszeli, widzieli i tam się gdzieś tam składa. Właśnie to jest jakby problem. Znaczy fajnie w tym podcaście właśnie on mówił, że wtedy, że jak jesteśmy blisko śmierci, to się mówi, że całe życie nam przeleciało przez oczami, nie? No i, ale ogólnie to jest prawda, jest udowodnione naukowo, że tak jest, że nawet wtedy jak właśnie zabierzesz to, zażyjesz ayahuaskę, to wiesz dlaczego całe życie ci przechodzi przed oczami, bo w twoich, znaczy tak, te najbardziej stresujące rzeczy ci się pokażą tak naprawdę i te najpiękniejsze, bo my jak przeżywamy, to w naszym mózgu powstają połączenia neuronowe wtedy, kiedy nam się dzieje duża krzywda, albo też mamy dużą euforię. No, to traumatyczne. Te traumatyczne sytuacje. Emocje powodują I te podobno najmocniejsze. właśnie ayahuasca potrafi zrobić coś takiego, że ona ci ten szlak, przejdziecie przez niego i go wyprostuje. Że ty o tych wszystkich traumach zobaczysz je, przypomnisz sobie, ale Okej. potem zapomnisz, pogodzisz się z nimi i tak dalej. I to jest też takie właśnie rytualne i to jest od lat, od setek tysięcy lat. To my byliśmy jeszcze nie bardzo rozwinięci, a już szamani robili, tak. kurwa, brali to i używali tego cały czas, więc coś w tym musi być, że jest tam coś takiego boskiego. No ale z drugiej strony, gdyby nie było tego, nie byłoby tej jedni tego wszystkiego, to po co by to wszystko było? Przecież to musi być jakiś cel, musi być coś więcej. Przecież Znaczy musi, no to zależy od podejścia. Jak masz bardziej pragmatyczne, to nie musi. No może jesteśmy, bo tak jak mówi biologia i nauka, jesteśmy jakąś wypadkową, gdzieś tam się zderzyły jakieś tam, bo taka jest jakby nauka, tak na tym się opieramy. To jest ta wersja, że się zderzyły gdzieś jakieś tam te atomy i powstało to pierwsze białko i tak dalej, pierwsza komórka i tak dalej, i tak dalej. I to może nie mieć sensu, a znowu druga, tak jak mówisz, że to musi mieć sens i my musimy być po coś. mi się wydaje, że po prostu nicość dąży do powstania czegoś. Przecież jeżeli nawet był ten wielki wybuch, to on musiał być kurwa z czegoś, tak? No. I najpierw, wiesz, przecież ty mówiłeś już o połączeniu komórek, ale wcześniej musiały się połączyć pierwiastki, które zaczęły się łączyć w jakieś masywniejsze skały, musiały się połączyć w ogóle, najpierw połączyć się w energię, połączyć się w słońca, nie? H3 musiał się gdzieś tam połączyć tak, żeby było to tak. słońce. Później z tego zaczęła powstać materia, ta materia zaczęła się układać i sama w sobie, czyli tak jakby wszechświat, nicość dąży do jakiegoś porządku, dąży do tego, żeby się coś z niego stało, bo on od zera... Może do chaosu, no Cha- a jest druga, może właśnie dąży do chaosu. Weź sobie prosty przykład, weź sobie 3-4 przewody połóż i zostaw je w szufladzie na 3 dni, to będą poplątane właśnie. Potwierdzone informacje. Chociaż może nie potwierdzone, ale prawie pewne. Wiesz, co chodzi? Też czasami tak Że jest, to nie- że to się nie układa, tylko właśnie się gubi. No, wszystko, co uporządkujesz w domu, to pofunkcjonujesz i to jest... Musisz znowu to porządkować. Więc może sam z siebie wszechświat dąży do chaosu, a nie do porządku. No ale porządkiem było to, co było na początku, czyli nicość. Wtedy był porządek. No tak. Nagle jest wybuch i zaczyna Jest się chaos. chaos. Czyli w sumie może tak być, no chaos. Przecież to nie jest Tak, chaosem, się że... rozszerza. My jesteśmy, tak mówią o wielkim wybuchu jako o czymś zakończonym. No sama może eksplozja jest zakończona, ale to rozszerzanie, które jest wynikiem Wszechświat cały eksplozji, czas się trwa rozszerza, nadal. tak. Bo my się cały czas, i to jest udowodnione, my się cały czas rozszerzamy. No oczywiście umysł ludzki nie może pojąć skończoności, tak samo jak co było przed. No coś tam, a jeszcze przed. Nieskończoności czasu ani przestrzeni nie pojmiesz, bo ty zawsze, umysł ludzki gdzieś tam stawia granice. Nie może być tej granicy, ale my dalej jesteśmy przy wielkim wybuchu, bo my dalej lecimy na zewnątrz, tak? Wszechświat się rozszerza. cały czas rozszerza. Każde ciało niebieskie od siebie, czy te galaktyki drogi mleczne się oddalają, więc my się jakby rozszerzamy, więc cholera wie, co będzie później. A mi najbardziej, tak w takim metafizycznym pojęciu, to pasuje ta teoria symulacji, że my żyjemy w tej symulacji, to był po prostu start gry. I jakby tak spojrzeć na to informatycznie, No tak. to tak, dokładnie To jak był odpalasz... komputer, odpalenie komputera, puf. Mapkę odkrywasz te kolejne. I my teraz jakby jesteśmy dalej, tak szedłeś kiedyś w starych grach i ci się otwierały kwadraciki. To my jakby, a na początku to było odpalenie. Nie ma nic. I to był wybuch, no i teraz my sobie coś tam budujemy, to się rozszerza, to się gdzieś tam buduje. Znaczy, ta teoria coraz bardziej do mnie przemawia, bo z kolei to jest mój nowy autorytet, właśnie John Veto. On twierdzi, że to wszystko, co tutaj jest, właśnie mój jedyny to autorytet, jest właśnie moja żona. holograficzna Holograficzna jest symulacja moja żona? rzeczywistości, to co Nie. tutaj się dzieje. Bo nie wiem, czy wiesz, że nawet jak my jesteśmy, wiesz, my doszliśmy, że można na atomy, ale teraz jest jeszcze uczyniona w szkole, mnie w szkole
szkole uczyli, że najmniejszym tym jest atom. atom. Teraz już nie do końca, tak? Bo są kwarki, a teraz te kwarki się okazuje, że są jeszcze te struny, to nie jest jeszcze potwierdzone, to jest teoria. To nie, Teoria strun, no. Teoria to jest teoria, to jeszcze znaczy, że ma to nie jest mniejsze prawda, tylko składowe, to jest teoria. Bo według nas się nie dało rozbić atomu, znaczy dało się, bo na tym polega rozszczepienie atomu, cała bomba i energia atomowa, tak? Bo to jest zamiana jakby materii na energię, dlatego z rozbicia atomu powstaje się taka olbrzymia energia, no bo to zamienia materię na energię. Z czegoś się robi jakby dużo, na tym polega cały ten wybuch, ale masz rację, że teraz jakby nauczyliśmy się dzielić jeszcze bardziej. Cholera wie, co będzie za ileś lat. jak dojdziemy Może ta niżej. struna się składa znowu z czegoś, i znowu z czegoś, i znowu z czegoś. I wiesz, jak doszliśmy już do tak niskich, małych tych wszystkich elementów, że tam zachodzą takie pojebane rzeczy, których nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Jak właśnie na przykład że wiesz, prawa że kwantowe, to jest to zupełnie splątanie, przeczy. splątanie kwantowe, że dopóki nie patrzysz, nie ma obserwatora, to jest tu i tu, a jak jest obserwator, to jest tylko tam, gdzie patrzysz. Czyli to w sumie jest tak jak w grze, renderuje się na żywo nam, wiesz, tam gdzie idziesz, gra, teraz są komputery, które coraz więcej ci renderują, ale Tak, dawniej ale- te gry były takie, że kawałek i się Kawałek, renderowało a tam dalej. nie ma tego. Jak tam spojrzałeś, to zaczynało być, zaczynało istnieć. I ty w związku z tym zaczynałeś to widzieć, iść w tę stronę, to się renderowało, to powstawało. Dokładnie. I tak jest właśnie w kwantach i no według na pierwotnym poziomie kwantów występuje istnienie w kilku miejscach równocześnie, w kilku czasach równocześnie i ona jest totalnie sprzeczna z teorią względności, która określa i definiuje nasz świat. I to jest największa zagadka i to ktoś dostanie 1 000 000 Nobli, kiedy to połączy. Właśnie- Bo na poziomie atomów funkcjonują zupełnie inne prawa fizyczne niż na poziomie nas. I to jest dziwne. Według mnie właśnie ta duchowość, ta sfera duchowa, bo ludzie byli, wiesz, prymitywni, nie mieli takiej wiedzy, nie było takiej nauki i my od początku przeczuwaliśmy, że właśnie musi być gdzieś to drugie, bo wiesz, my obserwujemy tu, ale ten drugi splątany jest gdzie indziej, jest w tym drugim świecie. Jest porządek u nas jawny, a tam jest jakiś porządek niejawny. I wszyscy, że to jest ta sfera duchowa, że ta druga nasza część naszej jaźni jest właśnie gdzieś tam, ale my tego nie obserwujemy, tam nie ma obserwatora. Czyli musi być to druga strona, czy to nazwiesz to niebem, czy to nazwiesz czymś, musi być gdzieś to drugie. Ale dlaczego musi? No bo tak wynika z fizyki kwantowej, że to musi gdzieś być. Tu jest obserwator, my to obserwujemy, ale tam gdzieś jest to drugie, którego nikt nie obserwuje. No tak. I to może być właśnie tak, że jest komputer, jest program, a my jesteśmy tym, co się jest wyświetlane na monitorze. My jesteśmy tym, a kod jest tam gdzieś. I w tym kodzie jest wszystko. Jest kod źródłowy, tak zwane źródło, znowu core, Bóg. I to jest właśnie Absolut. tam. My umierając wracamy do kodu źródłowego. Tam z powrotem wracamy. Ale my widzimy cały czas, jesteśmy tam cały czas też. Jesteśmy tu i tu. I później z tego kodu źródłowego znowu można jakby wyrenderować na ekran i możemy na innego. niego coś innego, czyli reinkarnacja. Nie musi być to może Czyli być... mówię reinkarnacja. Normalnie wracasz do kodu źródłowego wielokrotnie. No to zresztą twój gość tutaj o tym mówił, że Ja po Bernatowiczu kosmici... dla mnie to ta rozmowa strasznie zmieniła moje życie. I to mówię to tak całkowicie serio, bez przesady. Łapie się za głowę, mówi: Boże, ja przypomniałem sobie, kim ja jestem w poprzednim życiu. Kim ja byłem. My mamy mieć zasuniętą tą kotarę zapomnienia, żeby przeżywać naprawdę to życie do końca. Pentagon, te akta, coś to jest nuda. To jest po prostu to, że to lata, to my wiemy. To, co oni mówią, jest ciekawe. Bez takiej nadętości, serio. Mi kontakt z Robertem w chuj zmienił. Chcę się teraz z nim mówić, tylko on cały czas gdzieś podróżuje, ale ja się nie boję śmierci totalnie. Serio. Żeby, nie wiem, mówić to szczerze, totalnie się nie boję śmierci. Znaczy, nie chciałbym, żeby ktoś odszedł, bo mi będzie go szkoda. Na przykład, bo żona, mama odeszła, no to mi go będzie szkoda, aczkolwiek wiem, że oni gdzieś tam będą, ale ja się swojej nie boję. No, oni się będą martwić. No, jest to takie trochę snobistyczne podejście, ale mnie tu nie będzie, bo tylko boję się starości, kalectwa, no bo to jest funkcjonowanie i ty, wiesz, samobójstwo w każdej możliwej filozofii jest potępiane, bo ty nie powinieneś sobie skracać życia z jakiegoś powodu. Nie daliśmy go, nie powinieneś skracać. Ja się tego trochę boję, jakiegoś tam życia w kalectwie i tak dalej, że w cierpieniu, ale dalej życia. Ale samej śmierci, zaginięcia totalnie się nie boję, bo jestem pewien, że to jakby nie jest koniec. Kiedy jeszcze niedawno, jakiś czas temu, myślałem, że jednak gaśnie światło, że jesteśmy po prostu bardziej rozwiniętymi zwierzętami. Otóż uważam teraz, że nie. Że ta energia jest, zresztą ta ayahuasca zmieniła mnie oczywiście dużo bardziej i później rozmowa z Robertem mnie utwierdziła i generalnie to jest energia, to jest jedna wielka energia, a to jak powiedział szaman mi przy ayahuasce, this is just machine. Care about it, oczywiście, dbaj o to, no bo to lepiej ci się będzie funkcjonować, Tak. ale to nie jesteś ty.
to nie jest ty. To jest jakaś tam komórka, w której jest energia twoja, którą takim jakby właśnie kodem czy czymś, jak kurwa, jak w Gwiezdnych Wojnach, w jakichś robotach, że siedzi w środku i ty poruszasz. I ty jakby tym poruszasz, ale to nie jesteś ty. Dlatego mnie to boli, bo tu jest sygnał do mózgu i tak dalej, i tak dalej. To nie jesteś ty. To jest tylko maszyna, która ci ułatwia No ja na funkcjonować. przykład, ty mówisz o zwierzętach i tak dalej. Ja uważam, że zwierzęta również są połączone z tym, tylko zwierzęta jako awatar są mniej zaawansowane. Nie mają takich rozkminionych jak my, nie? My ludzie też jesteśmy dość prymitywni. Myślę, że gdzieś na innych planetach są bardziej zaawansowani i bardziej mogą korzystać wtedy z tej energii. Czyli po prostu gracz, który tam gdzieś jest, wgrywa się tutaj do możliwego awatara, jakiego ma. Może się wgrać do człowieka, to ma już wow, bo możemy rozkminiać, ale może też się wgrać jego część do jakiegoś pieska i on tyle rozkminia, na ile mu ten awatar pozwala. Awatar nasz, my jako ludzie i jako zwierzęta mamy to ego, że my musimy dbać o siebie, bo dla nas jest ważne, żebyśmy przeżyli, tak? Żeby być w tym świecie i ten gracz mógł nami grać, to my musimy żyć, więc mamy zamontowane ego, które przez to, że źle go używamy, powoduje te wszystkie kłótnie, wojny i tak dalej, bo gdybyśmy wiedzieli, że to wszystko jest i tak jeden gracz, gra jeden komputer nami wszystkimi, to byśmy powinni być jednym społeczeństwem, pomagać sobie i po to też Powinniśmy religie teraz są. przytulić na przykład. No, to musimy, stary, ja uważam, że my jesteśmy jednością, co więcej, mi Ale się skąd świadomość? w tej Do czego nam wgrano świadomość, która tak jakby walczy o to nasze ego, o to przetrwanie, o to? I to było już w religii na początku, poznać dobro i zło. Na początku, zanim Adam zjadł to jabłko, my wiedzieliśmy, że jesteśmy jednością. Chodziliśmy nadzy, wszystko było zajebiście, ale nagle to ego, to jabłko według mnie to jest symbol właśnie tego ego, które niby jest jeszcze pozostałością po zwierzętach, po tym, żebyśmy mogli tu przeżyć w tym świecie i się bronić, żeby ta jaźń mogła w czymś być, bo przecież gdybyśmy nie bronili się, byli, pacyfistami, to byśmy za dużo sobie nie pograli w tą grę, więc musi być po prostu. To jest taki główny program wgrany w BIOSie, który jest nasze ego, które ratuje nas, żebyśmy mogli przeżyć w tym świecie, przetrwać, ale my go nie musimy bez sobie ego do końca. byśmy tym bardziej przetrwali, nie byłoby wojen. No właśnie zaprzeczyłeś trochę w paru zdaniach. Teraz tak, ale wcześniej, na początku naszego rozwoju, gdyby nie ego, to byś nie jest przed zającem, czy nie zającem, niedźwiedziem, czy tam kurwa zającem, to nie zrobił tego. Ale przed niedźwiedziem, czy tam przed jakimś, nie wiem, Przed myśliwym, który cię pomyli z wiewiórką. I wiesz, i teraz patrz, i teraz powoli my wychodzimy na wyższe poziomy, my już nie musimy, nasze ego, ludzie oświeceni mogą ego już zostawić i my nie musimy zabijać zwierząt, jeżeli nie chcemy. Nauczyliśmy się przetrwać, nie musimy zabijać innych Bernatowicz istnień. uważa to za największy nas w tym momencie minus karmiczny. Tak, Że ja też tak zabijamy powoli zwierzęta zaczynam. i jemy. Na wibrację planety na przykład wpływa... Mordowanie zwierząt. A skąd wiesz? Trafiłeś w dziesiątkę. Wszyscy powinniśmy być wegetarianami, bo tylko to pozbawił mordowania Bingo. zwierząt. Trafiłeś w bingo w tej chwili. Czy wegetarianami? No inaczej się nie da. Jesz mięso, musi być zwierzyna zabita, więc... Myślę, że tak. Że to jest największy minus karmiczny Ziemi, że te inne planety się zaśmieją. Drugi pieniądze, że bez pieniędzy da się totalnie żyć, ale pierwszy, że no właśnie zabijamy zwierzęta, to są jednak nasi mniejsi bracia i możemy bez tego żyć. I trochę tak, wiesz, ja wiadomo, od każdej, ja też nie jestem takim wegetarianinem, jem to mięso, ale jak pomyślę sobie teraz o tym, co też do mnie jakoś dotarło, to trochę mi z tym kurwa źle. Mi zaimponował, co was może zdziwić, bo każdy może ma go za niezbyt rozgarniętego, ale Jaś Kapela, który u mnie był na wywiadzie, i zaimponował mi, bo on jest wegetarianinem właśnie takim totalnym z tego powodu. Wegetarianinem od lat 15, weganinem od 8-9, tak? No jakoś tak, nie wiem. Bardziej teraz to traktuję po prostu jako coś dla siebie. Po prostu nie chcę krzywdzić innych istot. Okej. I nie muszę tego robić. Mogę robić masę. Na diecie wegańskiej, no ciężko mi idzie, ale... ja myślę, Zgodnie że mam z własnym jakąś specyfikę. sumieniem, że to Tak. czujesz, że po prostu No, staram się przez to- minimalizować ilość cierpienia, które powoduje w świecie i zwierzęta są czującymi istotami. No zdecydowanie. Nie zdrowotnego, nie tego, tylko on mówi po prostu nie, zwierząt się nie powinno kurwa zabijać i tyle, i żadnych, i koniec. I on tak mi fajnie to wytłumaczył, wiesz, że tak ma to rozkminione i właśnie nie. I on mówi, ja mówię, no ale przecież i tak będą zabijane. On mówi, go to obchodzi. On nie popełnia tego karmicznego błędu. I generalnie jakby tak zrobili wszyscy, to było dobrze. Ale że robi to tylko on, nie będzie nikomu kurwa tłumaczył. Wiesz, że tak nie wolno. Wiesz, tylko tu jest jedna taka rzecz, skoro mielibyśmy ich nigdy nie jeść, to dlaczego ewolucja tak spowodowała, że jesteśmy drapieżnikami i zabijamy? No przecież Dlaczego? powiedziałeś, może do pewnego poziomu powinniśmy jeść, a teraz już nie. Dorośliśmy do poziomu, gdzie już nie musimy jeść zwierząt, więc teraz popełniamy ten grzech karmiczny, że je jemy, wiesz, bo jeżeli to jest dla ciebie konieczność, to było okej. A ty w tym momencie, jeżeli Ale wiesz... patrz, my
dochodzimy do tego teraz, a przecież w religii to już było dawno. Zwierzęta były zabijane jako dla Boga. Trzeba było się zawsze pomodlić, że Boże, że dziękuję Ci za te posiłki, że zabiłem to zwierzę, przepraszam, ale jest mi potrzebne do życia. Mam nadzieję, Boże, że mi wybaczysz. Więc my od samego początku wiedzieliśmy, że to nie robimy dobrze. Nie, bo znowu w religii, jeżeli mówimy o religii, o katolicyzmie, że religii chrześcijańskiej, to jest na początku, że tu Bóg stworzył tego człowieka i podporządkuj sobie rób se, co chcesz. i rób se co chcesz i se zabijaj właśnie. To z jednej strony to jako rytuał to tak było, a z drugiej strony jakby się tym kierować, to sobie rób z tym zwierzęciem co chcesz, podporządkuj i nawet to było gorsze traktowanie niż my w tej chwili traktujemy pupilę, tak? Że to jest rzecz, nie? A to jednak nie jest rzecz. No, mi na przykład siłałka twoja to jest rzecz, No ale stary, smrodek czy tam ja inny. nie potrafię sobie wyobrazić jednej rzeczy, bo jak byłem mały, to mój dziadek miał psa przy budzie. I to O było Jezu. niedawno. Przecież to ile to O było? Jezu, ja to samo. 25 lat temu. Pimpek, kochany. I to u nas był taki Jackie i stary, było minus 30, Jackie przymarzł człowieku do budy, dziadek poszedł, kopnął go człowieku i on odmarzł od budy. To druga rzecz, że te psy nie chorowały w ogóle. Teraz No tak, ale mój to- chudek czy coś, to tak, przej u weterynarza wydajesz tyle, wiesz. No wiem, ale to patrz, samo. w ogóle. Ja pamiętam, prosiłem dziadka, żeby puszczał Pimpka, to on tak go nie lubił, bo to przecież pies ma być na łańcuchu i go puszczał i Pimpek tak biegał. W kółko biegał, po prostu aż prawie padł, bo on pierwszy raz mógł się ruszać. I ja teraz do mnie dociera, wtedy się śmiałem, ale Pimpek biega patrz. znowu, on po prostu walił ten i potulnie znowu się dawał przypinać, nie? O to chodzi, że wiesz, to było niedawno tak w sumie, 20 lat temu, Niedawno. to nie było jakaś turbo dawno i ludzie mieli jeszcze takie Zupełnie podejście. inne Pies przy podejście. budzie to nic złego. Na łańcuchu. Kurwa Tak. stary, ja w ogóle sobie teraz wyobrażam, jak w ogóle to mogło być możliwe? Jak dziadek mógł być takim tyranem? Że on trzymał te... W ogóle co wy, stary, jak on miał... Mieliśmy krowę, mieliśmy krówki małe, jagnięcie. Jak to potem zabijali, to stary. Ja sobie nie wyobrażam tego, jak oni to mogli robić. A Bo to... jak my jemy, to jest dla nas bardzo anonimowe, nie? To jest mięso wjeżdża ze sklepu na talerz, ale jak to widzisz, wychowujesz, karmisz i zabić to i zjeść, to już jest dla nas, dla naszego pokolenia, to już jest bariera nie do przejścia. To już jest jakaś pewna więź między tym zwierzęciem, że go patrzyłeś mu w oczy, Tak, za nie przeproszeniem, ma szans. i go nie no to, no już nie będę opowiadał swojej historii, ale już pokolenie naszych rodziców jeszcze tak robi, to chciałem dać przykład, a naszych nie, no bo my na przykład to odmawiamy, a teściu jeszcze jakiś czas temu, już nie, hodował Czosi właśnie i był taki moment u mnie, mój teściu, że jakby też zabił jedno zwierzę i cała rodzina, oprócz teściowej, czyli mamy, która jest jakby starsza i dalej tym hoduje, to wszyscy, Kinga i siostra, szwagier i tak dalej, wszyscy powiedzieli nie. My tego po prostu nie zjemy, no, zabijać nie zabroni, to jest twoja jakby dalej według ciebie własność i od tamtej pory też się skończyło. Czyli to młode pokolenie to jest bardzo też obrazowe, co mówię, tak, to teraz już mówiło, że wiesz, to było do pewnego momentu i wszyscy jedli, Kinga była mała, też jadła. No I teraz to były takie jakieś tam, to już powiem, jakieś tam kameruńskie kozy, coś, to było szczególnie takie statko biegało i to co chwilę było ubijane. I przed moment, nie tak dawno, z 2-3 lata temu, kiedy wszyscy przy stole, Kinga i ten szwagier wszyscy powiedzieli, nie dotkniemy tego. Że nie wiem, które to z tych biegających, ale to biegało. Przed chwilą widziałem. I od tamtej pory też powiedział, no ale dobra. To te dwa pokolenia i to jest bardzo duży przeskok w myśleniu. Wiesz, to jeszcze wyżej pokolenie, czyli twój dziadek trzymałoby psa na łańcuchu, teściu już by tego nie zrobił. Ale teściu jeszcze zabije to hodowlane zwierzę i zje. Gdzie to pokolenie ze sklepu już tak, ale to, co widziałem, nie. Ale wiesz, też ze sklepu tak i zwróć uwagę, że na przykład nam media, czy nikt nie mówi, jak te zwierzęta są, nie pokazują. No jakieś Specjalnie. tam, specjalnie, Tak, bo tak, jakbyśmy tak. Znaczy, to są jakby programy- wszyscy ludzie widzieli, jak są traktowane zwierzęta, one są naprawdę zabijane. O ja... Że, na przykład, co mnie w ogóle, nie jem pasztetu, kurwa, z kurcząt, chłopie, odkąd ja to widziałem. To jest w ogóle dla mnie największa trauma, jaką przeżyłem, jak zobaczyłem, jak się robi pasztet z kurcząt. Stary, malutkie kurczątka, które się wykluwają z jajek, są na sortowni. No i patrzy, babka bierze go za nóżki, patrzy, pyk, okej, wrzuca tu. Chujowy, coś krzywa nóżka, coś dziobek krzywy, coś nie ten, wrzuca tam. I tam leci prosto do zmielarki mielone i ładowane. zabijania. Malutkie, chłopie, taki kurczaczek żółciutki, wiesz, taki słodziutki, a oni go zabijają, stary, to jest po prostu nieprawdopodobne w ogóle. Ale wiesz, no to tutaj, bo jest mały, to zawsze wzbudza takie emocje, ale popatrzcie sobie na hodowlane świnie czy krówki. Krówki jeszcze trochę mniej, ale świnie w tych zagrodach, ja widziałem gdzieś program na Netflixie, kurwa, ona od urodzenia do tego, to jest powiększana tylko ta klatka, one to naprawdę takie hodowlane na masową skalę, to są tak, że one jest w zagrodzie, że się nawet nie ruszy. Ona się tylko może położyć i wstać. I to na prostych wiesz, nogach. co jest w ogóle I tak ma całe życie. Wyobraź sobie, ona ma tak całe życie, nawet metra nie przejdzie w żadną stronę i jest zabijana. To jest taka fabryka, nie hodowla. Stary, koło mnie, tam właśnie w Tomaszkowicach była świniarnia i jak byłem mały, no tam były te świnie, nie? No i tam ktoś tam, chodziliśmy popatrzeć na te świnie i tak dalej i jedna rzecz, która też nie zapomnę, że ten właściciel, to nie był właściciel, to był pracownik, to był w ogóle jakiś tam Ukrainiec albo tam pracował, bo tam mega Musimy wyciąć. Rosjanin i opowiedział jedną rzecz, wiesz, patrz, jak świnia na rzeź prowadzisz, to ona wie.
Jak ją prowadzić, Tak. one piszczały, były tak. niespokojne, one wiedziały, że się dzieje coś niedobrego. Skąd one to chłopie wiedziały? No emocje, czy wiesz, że te emocje. Wyczuwasz no, a skąd emocje twój pies człowieka, wie, że coś... tak, że ten- on już... tego człowieka, który wie, że podchodzi, cię zabieram na to. Słuchaj, one jest przyzwyczajone, że ten człowiek przychodził przez lata, to nie szczęśliwe życie, ale przychodził i lał do tego koryta. Ale tu nagle przychodzi i on widać, że coś jest nie tak, ona czuła. Jest dowód, też jest gdzieś program, jak nawet może znajdę, że jak są ubijane krowy, no krowy są, nie wiem, czy do tej pory jest, przynajmniej do jakiś czas temu było, na ubój są rażone prądem, nie? I one też jadą z takiej taśmy, są wyprowadzane jakby takiej komory, żeby te nie widziały tej, bo właśnie jak widzą, to one by kurwa, one stają szału. One już wiedzą, no na jej oczach jak zabijesz inną, no to ona wie. Więc tam było tak, że one jakby tak czekały, a to była taka zasłona, że ta przechodziła tą zasłonę, że tamte nie widziały i rażona prądem. I jak one przechodziły i to jest normalnie gdzieś tam w dokumencie, łzy leciały. Takie ludzki kurwa płaszcz. Leciały łzy zanim zostały prądem. No gdzieś to czują i widzisz, tak nawet jak o tym teraz gadamy. No Nie, to jest mega przykro, kurwa, stary. fajne. Pomyśl sobie, jeszcze to zwierzę, taka krowa hodowlana ile żyje? 2 lata? 3? Jest tylko jak mam najszybciej, żeby ją po pojęcia. prostu No, utuczyć utuczyć. i zabić. To ile? No kurczaki czy tam kury to ile? To jest rok? To jest maks. Normalnie na wolności by sobie żyły z 6-7... No, czy na wolności by żyły? Pewnie by je jakieś wilki zjadły, czy coś wiadomo, też by miały naturalne, ale chyba... No, kura nie jest zwierzęciem, to jest zwierzę typowo hodowlane, więc ona by na wolności nie przeżyła dnia. Ona jest jakimś tam pochodną jakiegoś tam bażanta no, czy to jest czegoś tam. hodowane sztucznie, tak pies, Tak, no, tak, tej tak. jasy nie było, tak? To są wszystko, tak samo świnia, nie? No był dzik, jest hodowany. Ale teraz ja przypomniałem a propos kur, to przecież jak babcia zabijała też na rosół i to się patrzyło. Ja pamiętam teraz ten zapach, bo zawsze jak zabijał kurę, to lała ją Opal. już zabitą wrzątkiem, jak pierza. I ja pamiętam ten zapach, był taki przejeba. bardzo specyficzny zapach. Znaczy to wiesz, ona już nie żyła to kij, ale babcia siedziała, wiesz, takim wrzątkiem, by te pierza wychodziły i był taki kurczak, gotowała rosół. Ale jak je zabijało, to też pewnie pamiętasz, czy słyszałeś przynajmniej, że biega po tym. I ja to Tak, widziałem, tak. nie? I to była dla mnie świetna Dziadek zabawa. robił. I to się Siekierką też w poł zmieniło. głowa i był. Puf, i ona po podwórku jeszcze te nerwy, wiesz, pobiegała sobie w kółko. Mi się wydaje, że bo my jak jesteśmy mali, w ogóle nie wiem, czy jak małe dziecko nie zobaczy jakieś zwierzę czy coś, jakiegoś robaka, ono go chce rozlepcać, zabić. Bo to jest właśnie chyba ta nasza pozostałość po tym ego, po tym właśnie najbardziej... Że Z jednej my... strony tak, a z drugiej strony puść dwójkę dzieci małych, one się raczej właśnie są do siebie dobre, póki też nie przysiągną. To jest takie właśnie... Ale wszystko inne, jak zobaczy jakiegoś pająka Tak, czy coś, tak, to zawsze tak, zabić, rozwalić. Wiesz, i my też często, pamiętam, Takie jak do mały, to przetrwania. ja się cieszyłem, jak tata Tak. zabijał, czy ten i puszczał kaczkę, bo kaczka to w ogóle sobie latała bez głowy. Potrafiła na staw dolecieć człowieku bez głowy kaczka. Więc to są w ogóle porąbane rzeczy. I Świnia Bicia też pamiętam. teraz bym sobie tego w ogóle nie wyobrażał, a kiedyś to mnie, nie wiem, byś mały Tak. cię to cieszyło i w ogóle miałeś to w dupie. Mi się wydaje, Ale że to masz... wiesz, to też przejmujesz od dorosłych. Jak babcia ustawałeś, to od kiedy się urodziłeś, to było takie normalne, a ty jeszcze tak samodzielnie myślałeś, to jakby to cię nie wiesz, o co chodzi. To No tak. tak. Jest. Później dopiero dochodzi ci jakaś tam konkluzja i może jakbyś tam był i cały czas żył, to też trochę łapiesz dystansu, jakby nie robiąc tego. Ja dlatego myślę, że złapię dystans przez te 7 dni i wrócę i zamknę wszystkie kanały. Gdzieś tam polowało cię na coś? Nie, tylko że do internetu złapię dystans. Bo też Słuchaj, kurwa, jak taki dla mnie z tym... przerwa ci się przyda. Mam Przebodźcowane nadzieję, że to potwornie. jest tylko tak krótka, bo dzisiaj już będziemy wiedzieć, jak ten odcinek będzie publikowany, czy przeżyłeś, czy nie. Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że to będzie Jak krótka to przerwa. widzicie, to ja przedwczoraj byłem na szczycie, czyli już nawet może być ze mną kontakt, bo tam w Afryce chyba kurwa w hotelu złapie jakiś tam Wi-Fi. A jak jesteśmy, bo mówiłeś o wysyłce, jak jesteśmy przy wysyłce, no w ogóle wysyłaniu i w ogóle, to ja ci powiem jedną zajebistą rzecz. Tylko ją, ale już szybciutko znajdę, bo to jakoś się nie rozeszło. Człowieku, co się stało? Słyszeliście o aferze z kurierem FedEx z Bydgoszczy. Na pewno zapytasz, co ten kurier zrobił z Bydgoszczy. Tazy? Z Bydgoszczy? A. Kurier z Bydgoszczy. To na pewno coś do Torunia Który przyjdzie. onanizował się na paczki klientów i filmował to i wrzucał do internetu. Co robił? Nie możemy dać tego filmiku, ale mam. Nie wiem, czy to jest głos. No dobra, no czy nie będę patrzył. masz, popatrz se. Nie, ale nie Tam cieszymy. leci. Nie, no dobrze, Tam- spoko. Ale powiem ci, że jak... Ale to nie jest koniec historii. To nie jest koniec historii. To byłaby słaba historia. Historia jest taka. Facet miał swoją firmę transportową. Wcześniej. Naprawdę, to jest biznesmen. Też nie uwierzyłem, jak zobaczyłem ten pierwszy filmik, ale to jest biznesmen. On miał swoją własną firmę przewozową, transportową. Ale potem poszedł w wypożyczanie samochodów luksusowych, ale wszystko upadło. Gul. Takie były rzeczy. No i zaczął właśnie pracować jako zwykły kurier w firmie FedEx. Ogólnie dużo ćpał zawsze. Zawsze w tej historii jest ten element. Nie wiem dlaczego. No jest chyba o irytacji, bo szukał innych chłopców do zabawy. Słuchaj, I właśnie tam jak kogoś stawiał... podniecają paczki bo wiesz, bo on nie oglądał tam żadnych filmów, tylko tak po prostu patrzył na paczkę i dochodził, to myślę, że to... On generalnie miał tam, już nie będę mówił nazwy portalu randkowego, gdzie umawiał się z chłopcami i tam właśnie wrzucał te filmiki. No i ktoś skojarzył,
No i co jest ciekawe, tu właśnie mówimy, wysłane zostało do Łokiku i do FedExu zgłoszenie, kurwa, że on tak robi, ale FedEx nie przyjął zgłoszenia, odesłał do oddziału w Bydgoszczy, centrala się tym nie zajmie. Pan Krzysztof C. Jakbyś chciał jakąś rozrywkę, to... Nie rozumiem, czyli znaleźli go. Kim on Nie, no jest? tak, znaleźli już do tego i co jest ciekawe, to wysłali, wiesz, do UKIK się jeszcze nie odezwał, wysłali do FedExu, a FedEx powiedział, że to nie będzie się tym zajmował, żeby pójść do jakiegoś działu i tak dalej. To mnie najbardziej boli. Ej, wysyłamy wam paczkę, jak chłop na wasze paczki i paczkuje paczki. A FedEx mówi, to nie A, to na pewno Bydgoszczy, wiem, który to tak Krzysiek. O, to Bydgoszcz. Kurwa, to panie, to... Tak poczekaj, porozmawiam, penisa, Bydgoszcz. Co ludzie mają w głowach? W tej Bydgoszczy. W ogóle ogólnie. Ja to myślę, że to niedaleko Torunia i to może mieć jakieś tam sobą te... Ogólnie tak zawsze było w Stanach Floryda, nie? Że na Florydzie coś tam, wszystko się działo, a tu w Polsce Bydgoszcz chyba. No Marianna Schreiber, Łukasz Schreiber, Wrzosek. No tak. O kurde. Wszystko Bydgoszcz. Nie wiem, no dla mnie to jest w ogóle... jak można patrzeć na paczkę i ten, no to... Czy nawet to nie, że on to na paczkę, tylko on to robił, że wiesz, nagrywał i on wrzucał na ten twój profil i inni się tym podniecali. Czyli patrzył na paczkę i jego paczuszkę. A na tych paczkach może było widać jakieś adresy na przykład? Kto taką paczkę dostał? Czekajcie, jak to przybliżysz, czy widać, do kogo ta paczka była. Ale byłyby jaja. Tylko ktoś, proszę panią. I zaraz numer telefonu tam dzwonił. No i proszę panią, czy odebrała pani taką paczkę? A może pani pokazać pudełko? Już ci powiem. No chyba by tak. Do... Tak, są. Czyli no, RODO są. jeszcze w ogóle. Kurwa, normalnie widać. Tak, no. Na paczkę. Tam widzisz, to są kurierzy. A to chyba na końcu wydawki, bo już jest pusto. Bo kurierzy to się... Żeby po prostu na czas żeby zdobyć wszystko paczkę. dowieść. On się... Żebyś ty miał paczkę na czas. I to się ceni, to się chwali w ogóle. Co tam, Marko, jeszcze powiesz o śmierci? Słuchaj, to życiu? najważniejsza rzecz, jaka jest do powiedzenia, to jest nasz obiekt, czy A1 Atlas, mój drogi. No właśnie. Bo on, czy i Atlas, mój drogi, dzieją się tam dantejskie sceny ogólnie. Cała NASA, wszystkie kurwa człowieku na Ziemi, które są teleskopy, zostały zwrócone ku temu obiektowi. Bo kilka dni temu, tutaj oglądamy to pewnie, to będzie więcej dni niż kilka, wydarzyło się coś nieprawdopodobnego. Za obiektem, ten obiekt co tam leci, z jakąś tam prędkością w ogóle on leci w ogóle z tak idealną trajektorią, że to jest niemożliwe, żeby to było naturalne, a nagle za nim pojawiło się 8, czy nawet już 10 dodatkowych obiektów, które lecą z tą samą prędkością, w idealnych odstępach od siebie i tym samą trajektorią. To jest po prostu niemożliwe, żeby tak było. To się nie dzieje, takie rzeczy się nie dzieją po prostu. I już są oczywiście nasze, tam gdzie ja najczęściej przebywam, na moich forach i grupach o teoriach spiskowych, że jest to statek Matka i do niego teraz doleciały sondy, że po prostu ten statek przelatuje tak jakby przez wszystkie galaktyki, wypuszcza sondy, które, do nas pewnie też taka sonda za niedługo przyleci, które latają i zbierają informacje z wszystkiego, tak jakby z całego wszechświata. Tak jak jeździł, wiesz, ja ci to wytłumaczę, tak jak masz Google Street View, jeździ i nagrywa wszystko, tak to leci właśnie i wypierdala to i nagrywa sobie całą mapę, Ja myślę, mapuje że cały załatwić, nie wszechświat. atakuje, nie robi nic na razie. To, czy nie atakuje, nie wiadomo, bo w ogóle najbardziej jest to, że on jest praktycznie na... A z jaką prędkością leci? Z jakąś bardzo dużą? Zaraz ci powiem, ale pojebanie dużo. Powiedz mi. No pewnie nie taką jak światło, czyli nie 300 000 km na sekundę. To nawet było w Pramiliadzie i Egipt jest największym krajem w Afryce. Słuchaj, no on się porusza z prędkością ponad 210 000 km na godzinę. Jest to jedna z najszybciej poruszających się komet, jakie kiedykolwiek zarejestrowała. Czyli jednak komet. Niezwykłym obiektem. No mówią, że oficjalnie mówią, że komet, ale to jest chłopiec, zachowuje się tak dziwnie, że to nie może być kometa. Wiadomo, no może będzie i tak się pewnie nie dowiemy tego, nawet jeżeli to nie będzie. Ale ona jak blisko nas przeleci? Ona przeleci przez... ona w ogóle przeleci, jest tak jakby na kolizyjnym kursie z Marsem. Ona minie Marsa dosłownie o włosek. I to jest całkiem w ogóle jak ona będzie przelatywać tak, że będzie najbliżej Ziemi, to będzie po drugiej stronie Słońca. Także my jej nie będziemy widzieć. I tu już oczywiście teorie spiskowe są takie, że to jest specjalnie zrobione po to, żeby nas zaskoczyć, żebyśmy nie mogli zbadać tego obiektu. Nagle jest za Słońcem, nagle wyląduje na Marsie sobie zrobią bazę, której później zaatakują nas. Dziwne? Co więcej, z drugiej strony leci kolejna kometa, która w tym samym czasie najprawdopodobniej przetnie orbitę w ogóle. Kobiety są skąd? Z Wenus. Przetnie kometę Wenus. I już też są takie głosy, że
inna cywilizacja, że to jakaś inna cywilizacja, ci nas jadą zaatakować, a ci nas jadą uratować znowu, że albo, że się spotkają tutaj i będzie wojna o ziemię i tak dalej. Zresztą nie wiem, czy wiesz, ale ten nasz, jak się nazywa ten polski jasnowic, Jackowski? Jackowski. On właśnie to przepowiada wszystko. To co, jakby tam były oznaki życia? Zagadkowy ten 3 Atlas. Że teraz będą te czasy, że się zmieni wszystko, że na Ziemię właśnie przyleci coś, co zmieni całkowicie to, co do tej pory myśleliśmy. Całkiem możliwe, że są też takie głosy, że oni po prostu wiedzą, że uratują nas przed sztuczną inteligencją, że my jesteśmy już na etapie, żeby poznamy to, i ona nas zniszczy, a oni tutaj jadą nam temu też zapobiec. Chociaż w to akurat bym za bardzo nie wierzył. Bardziej bym szedł w tą stronę, że po prostu no, gdzieś tam do nas lecą, Jak się na obiekt że nazywa? oni tu już kiedyś byli. 3 i Atlas. I w ogóle też wiesz, zaczynamy teraz dalej wchodzić. I patrz, jak Jezus przychodził na świat, była kometa, nie? Że kometa tam leciała i pokazała, gdzie on ten. No tak, no bo to spadł statek kosmiczny. Ludzie wtedy myśleli, że to jest kometa, a to normalnie wylądował statek. I ci królowie tam szli, a to po prostu przyjechało UFO, mój drogi. Znaczy, ogólnie, a potem niebowstąpienie, to też poszedł na górę i go wciągnęli do statku i poleciał. I że wraca teraz z powrotem. Jezus poleciał tam do swojej galaktyki. Ale tak Wikipedia Teraz mówi wraca. normalnie, jako kometa, początkowe obserwacje, bla bla, bla. No kometa tak mówi. Znaczy tak mówi Wikipedia normalnie, nie, że jakieś tam są, nawet nie ma jakiejś tam kontrowersji. W Wikipedii mówię. Ty w jakichś dziwnych grupach jesteś, bo to w normalnych tych to jest normalnie, że kometa trzecia zauważona przez... No to jak teraz o tym pogadaliśmy, to za niedługo TikTok ci będzie podpowiadał, bo ja na TikToku, jak odpalę TikToka, to co drugi TikTok jest kurwa z kometą, chłopie, i co się tam dzieje. No to... Czekaj, żeby... O, Dalton na live'ie. O, to ja. A to Murański, no wiadomo, że mi się wyświetlają takie, bo mi się wyświetlają albo takie... Niesamowite odkrycie. Powierzchnia Marka. Tak. O. W ogóle wiralem się stało. Widziałeś, co się stało z fajną blondyną? 400 000 wyświetleń, a tak słabo szła. Nagle, bo jak się stanie viral, to piosenka ma do siebie, że ona może trwać i może być długo i teraz... Tylko komecie. Nie zmieniaj tematu, bo pięknie gubisz wątki, kurwa. No nie używamy wszystkich słów, Tomek. Pomyliło. Tak. I nie? Jak Miami. O. Atlas is arriving at Mars. That is no longer a prediction. The object is approaching fast, sweeping through the inner solar system with its coma expanding and its tail stretching in the wrong direction. It will pass closer than any interstellar object has ever come to one of our neighbors. And yet, in the face of this extraordinary encounter, NASA remains almost completely silent. NASA w ogóle, człowieku, milczy. Nic nie mówią, kurwa. Ja mi się wydaje, że tu oni wiedzą coś więcej i będzie naprawdę grubo. O, znowu patrz. Tonight as quantum AI scans have confirmed that interstellar object 3I/Atlas is not natural at all. Nadnaturalne dol. No wiadomości też żółtymi napisami z YouTube'a. Mi się to ciągle, kurwa. Za ile ona tu będzie? No już, Arek, już. No u nas gdzieś tam chyba koło grudnia gdzieś tam będzie, nie? To co tak. na Marsie tam, to koło grudnia. Tak, tego się to wydarzy, nie pamiętam dokładnie. Ale gdzieś w listopadzie już będzie właśnie, w listopadzie będzie tam za Słońcem i później zakręci i na Marsie wyląduje. Tak będzie. Lecą po nas. Słuchaj, a jeżeli już niedługo zginiemy, to nie wiem po co, ale wprowadzono w Polsce system kaucyjny. A, o butelkach. Myślałem, że to mówisz znowu jakaś ta historia więzienna. Nie, że kaucja... Bo ten system już jest dawno. System się nie zmieniło. No ale cały Zachód już miał to od dawna. Myśmy z pewną taką śmiesznością nas obserwowali w Niemczech, jak stoją i wrzucają te butelki w tę dziurę. Wow, i dostają euro, potem wychodzi. Dostają euro. I teraz też w Polsce. Dzisiaj nawet widziałem filmik, jak oszukać. Widziałeś to? To jest genialne. Bo wiesz jedną butelkę, która jest najdroższa i on ci skanuje jakby na wejściu. I on tak wkładał i inną. Wkładał i cały czas tą najdroższą trzymał, to szczytywało i jeb. Widziałem dzisiaj filmik, także róbcie tak, oczywiście moja rada. To czytnik zrobią, to teraz zamontują czytnik trochę głębiej, po prostu, że wrzucisz, już nie wyciągniesz. No tak? być może, ale co ty myślisz, że no to generalnie to jest jakiś minus tego? Znaczy ogólnie, jeżeli o to chodzi, to jak dla mnie to jest petarda, bo przecież ciągle problemy mamy z recyklingiem, problemy ze śmieciami i wszyscy tych butelek pełno. Jak dla mnie to w ogóle powinno być tak jak za granicą, czy gdzieś, nie wiem, nawet w McDonaldzie masz teraz tak, że możesz nie wybierać kubeczka, tylko możesz mieć swój. I coraz więcej ludzi chodzi swoim. Dlatego teraz ten modny jest ten Stanley, te kubeczki Stanleya, ludzie chodzą, przyczepiają sobie. Wiesz, co te Duffy. Stanleya. Duffy nie, no Duffy mniej są popularne przez kto je reklamował, ale jeżeli chodzi o Stanleya, nie wiem, czy widziałeś ten kubek w ogóle,
Kinia nie chciała mieć nigdy kubka Stanleya? Nie, Kinia jest normalna. To na nie wie nic. Kubek Stanleya to Nie jest chciałem kurwa mieć kubek, Lebubu, kubka Stanleya. Nie, do Kinia którego nie. możesz przyczepić wszystko, tam masz pełno jakichś dodatków, możesz sobie tamten, ale wiesz, z czym był najbardziej znany ten Jakie kubek mam Stanleya? przełożone. Wiesz, co było najfajniejsze w tym kubku Stanleya? To, że, bo to była największa reklama, że Tesla cała spłonęła, wszystko spłonęło, a w środku był kubek Stanleya, który przetrwał ten Boże. I to zrobiło taką reklamę, że o kur... Tam na wyprawę sobie weź kubek Stanleya, on na pewno przetrwa tą wyprawę. Ty może nie Ja przetrwasz, nie, ale kubek ale Stanleya... kubek Stanleya przetrwa. Stanley w ogóle, pozdrawiamy Stanleya. O, Stanley Energy, to jest jego kubek. Czyli, kochani, w następnym programie nie będzie mnie, ale będzie tu stał kubek Stanleya. Ale, Wracając do to jest opakowań. same plusy. Ja nie rozumiem. Tak ulicę czy sze, bo gdzieś tam rzucisz, Tak. to przyjdzie, przepraszam, że tak powiem, ale menel i to zbiera. Menele będą miały pieniądze, będą chodziły, zbierały. Tak, tak. A nie tak, teraz musieli być taki skup, gdzieś jechać. W każdym tym se wrzuci butelkę, już po parę groszy ma, już piwko, pierdolnie. Więc generalnie jakby nowa funkcja jest samoczyszczących się ulic przez meneli. Mniej recyklingu, mniej śmieci. Jakieś pieniądze z tego. Nie, dla mnie to akurat jest petarda, to jest super pomysł, to już dawno powinno być. Ja nie wiem, dlaczego na przykład nie zmienili w ogóle na szklane na przykład, żeby plastikowe, bo szkło jest dużo łatwiejsze w recyklingu. Zawsze je zbijesz, Ale bo stłuczesz... szkło chyba od zawsze jest, możesz je normalnie oddać. Aha, Chyba. No, ale to mogli zakazać w ogóle plastikowych PETO i niech wszystko jest szklanych, tylko też by było pewnie No drożej. nie, bo to jest i cięższe i tego, i nie zawsze może wszędzie ona się rozbije, wiesz, także PET jest, dlatego chyba szklane funkcjonuje to w takim systemie, że do sklepu zwracasz, tak? Tam są w tych dużych marketach, że za paragon coś tam dają ci za to kupić, także szklane od dawna menele noszą, No, ale teraz PETy można właśnie. No ale A propos, pety. Polacy mądrzy już sobie wymyślili, bo widziałem, że któraś firma wyprodukowała butelkę, która ma 3,0001 litra, a ta ustawa się ma jedynie do 3 litrowych pojemników. I zrobili wodę mineralną, kurde, nie pamiętam, który wrzucę to gdzieś. Tak? 3 litrową, która ma nie 3, ma 3,00001 litra No. i dzięki temu już nie trzeba i będzie dużo tańsza, Okej. bo nie trzeba tej opłaty Bo recyklingowej. to jedyny minus jest taki, że my jakby, jeżeli się Znaczy, tym nie my- zajmujemy, ja wątpię, żeby ja czy ty stał przy tym i wrzucał, może tak, może nie mówię też, że będzie po prostu więcej płacić, Zapłacić tak? za to Więcej opakowanie, zapłacić za tak. opakowanie, bo ono później, jak ktoś przyniesie, to będzie zwrotka, więc menele będą mieli lepiej, my gorzej. To w ogóle No, my zawsze najpiękniejszy by był menele tak- mają zawsze najlepiej. Najpiękniejszy był taki świat, gdy po prostu my mamy takie jakbyśmy szli do Biedronki, masz taki napełniacz, lejesz butelkę, lejesz sobie kolę, ale nie, bo to by było rozgazowane, potem to nie jest nigdy tak samo. Że co, żeby w ogóle się butelka pozbyć by tych była pudełek. kurwa po 100 razach, to ona była taka... No to jak, to jest twoja butelka, jak sobie ją umyjesz, to będziesz ją czystą, jak nie, to nie, no. No ale to wiesz, to będzie zniszczona taka... Nie. Bardziej jakiś taki pojemnik, coś, co... No ale tak, no ale masz rację, jakby to były takie same uzupełniające. To by wtedy też robili może mocniejsze, wiesz co chodzi, one są teraz takie, a jakby je robili po to, żeby było wielorazowego użytku, Znaczy ja myślę, że teraz jak będzie te opakowania będą mocniejsze, te butelki będą takie, nie wiem, ja pamiętam kiedyś zawsze jak ktoś przywiózł z zagranicy, jakby mały z Niemiec, mówię, jaka butelka, taka, bo tam takie twarde butelki, takie, u nas to jest takie bardziej, tam była taka twarda butelka, tak widać, że to niemieckie porządne, kurwa, nie takie tam polskie. kiedyś to były takie fajne Pepsi w tych szklanych duże. Zajebiste to było. Właśnie nie wiem, czemu tego nie ma. No. To było najlepsze. W ogóle to taka, kurde, ta butelka, to pamiętam babcia potem mleko do tego nalewała, do tych butelek i to... Ten kurier coś innego nalewał. Kurier nalewał coś innego. I każdy sobie coś tam nalewał, nie? I kurier by nie na paczki, tylko sobie uzupełniał Pepsi. Pozdrawiamy cały FedEx. Dobra, chyba kończymy. Ja i tak już nie żyję, to nie wiem, po co ja w ogóle do was gadam. To jest odcinek i tak trochę zapchaj dziura, ale myślę, że fajne tematy poruszyliśmy. Ja coraz bliżej jestem naprawdę poznania tej prawdy, po co my tu jesteśmy. A taki mały obraz. Ja wiem, A ja już ją znam od 2 dni. Tylko, że ja się obawiam, że jak się dowiesz, to już wtedy cię nie ma. Wychodzisz na ten wyższy poziom I już karmiczny, nie istniejesz. już nie istniejesz. Tu dla nas to jest tragedia, ale dla nie, ciebie no jesteś tam poziom też- wyżej i jesteś... A ja właśnie nie, ja ci mówię, ja tak tą śmierć, ja boję się tej kurwa, tego etapu przejściowego, czyli tej starości, bo no musimy ją przejść, to chyba, że mnie coś... Po to idę na Kilimandżaro, że umrę. Teraz pomyśl, ja się nie boję śmierci, ja boję się starości, po co idę na Kilimandżaro? I mówię, że umrę? Mam was teraz, kurwa, a to idzie po to, już nic nie zrobicie, bo teraz jakby to szło przed, to by mnie ktoś zatrzymał. Ale generalnie mówię, boję się tego przejścia i tego etapu starości, ale ja naprawdę aż tak, no nie można powiedzieć, że czekam, ale z takim dziecinnym trochę podnieceniem, Ciekawości? że serio, że takim, wiesz, takim, wiem, że tam będzie fajnie. Ale patrz, myślę, że na przykład, bo ludzie jak się starzeją, to chyba zaczynają się widzieć jakieś hormony, że ty godzisz się powoli z tym przemijaniem, z tą śmiercią, nie? Bo nie wiem, ja na przykład na ten moment sobie nie wyobrażam i starość jest dla mnie taka, kurwa, będę stary, nie chciałbym być stary, nie? Ja też nie chciałbym Paweł być stary, ale Jóźwiak umrzeć- wreszcie ma 18 lat, myślę, że też jest to dla niego problemem jakimś, że tam ma ten kompleks tego wieku Paweł Jóźwiak ma wiele kompleksów i wiele jest dla niego problemem. Ale wiesz, ogólnie, a na przykład mój dziadek, on, wiesz, babcia umarła w zeszłym roku, dziadek został sam, ja mówię, że on już wie, że on już czeka i on nie boi się, on jest gotowy, on wie, że zaraz odejdzie i to, co miał tutaj zrobić, już zrobił. Więc jest taki z tym pogodzony i to naprawdę nie mówi A to nie jest przerażeniem, kwestia tylko jest hormonów, to jest jakaś kwestia takiego też doświadczenia życiowego, takiego też, że już zrobiłem wszystko, tego właśnie też
this is machine zepsuta. Tego, że już no, nie masz siły. Ja to samo sobie widzę. Budzisz się, wszystko cię musisz to porozciągać, gdzieś ci kolana skrzypie, coraz mniej ci się chce. I wiesz, a taki człowiek, który naprawdę jest taki stary i jest niedołężny w pewien sposób, czyli ten każdy oddech, w cudzysłowie, go męczy, a nie cieszy, to kurwa wiesz, już mówi, i tak wie, że jest blisko, tu się męczy, nic niewiele zrobi, nic nie osiągnie, no to ja już chcę sobie iść, wiesz, to bardziej wydaje mi się przez to, wiesz. Ten młody ma w sobie dużo tej energii i dużo chcesz i dużo jeszcze przed tobą, a tu... To też jest tak trochę, że dopóki ty chcesz żyć i masz jakiś sens życia i robisz coś, masz jakieś hobby, to też, nie? Pamiętam jak moja druga babcia, która już długo nie żyje, babcia Ruzia... No też miałem prababcię Ruzię. Tak? Rozalię? Rozalia. Kurde, to była kobieta zadziar, ja pierdolę, ona się na mnie wydedzierała, ja pamiętam, w ogóle to powiem jedną, bo to jest odcinek taki też, opowiem taką sytuację, miałem raz, jak się rozwiodłem to jest w ogóle taka trochę smutna historia, ale rozwiodłem się z tą moją żoną, się rozstałem i ja pamiętam, bo babcia strasznie mnie była takim taka jak ty, jak moja mama, to wszyscy, że się drze po prostu, ale ona się po prostu drze i za 3 minuty jest wszystko okej. Ale ja wtedy jeszcze tego nie wiedziałem. Furiat. I myślę, nie pójdę do babci, bo jak babcia się dowiedziała, że ona mnie nienawidzi. Ona, wiesz, kościół, pierwszy rząd i tak dalej, mówi, że jak się rozwiodłem i to jestem wykluty w ogóle z rodziny. Tak. No i nie byłem u niej 2 lata. I w pewnym momencie byłem gdzieś tam u taty, a to był wrzesień, babcia miała we wrześniu imieniny. I mówi tata mi, idź do babci, dawno cię nie było. Babcia już, przy babci już na pewno nie ma ci za złe, że się tam rozwiodłeś w ogóle, na pewno ten. I ja tam wtedy przyszedłem do tej babci i babcia pierwszy raz na mnie nie nakrzyczała, jak mnie spotkała, tylko się rozpłakała. Już za mną tęskniła i co ja robię i dlaczego ja u niej nie byłem tyle czasu i w ogóle, i wiesz, tak mnie przytuliła, popłakała się normalnie. Tydzień później umarła. I jakbym u niej nie był, to by żyła. 2 lata bym nie... No, kurwa, tak jakiś wnioski logiczny wysuwam. Wiesz, ogólnie... Poszedłeś do babki, umarła, ale jakbyś nie poszedł, to by żyła. 2 lata nie chodziłeś, żyła. Ej, poszedłeś, umarła, nie chodziłeś, żyła. Ej. Nie, ale też takie właśnie coś, że wiesz, że może ona właśnie chciała mnie zobaczyć, coś mi tam powiedzieć, bo mi powiedziała, że nie ma mi za złe i tak dalej i w ogóle i potem tydzień później już była w szpitalu, atak serca i umarła. No ogólnie, no ale coś w tym chyba jest. I w takim razie przejdźmy tylko do wieczorka poetyckiego. Bo jest to wstawnie niedziela, ale nie było w piątek, więc mamy poetycki, proszę bardzo. Jest jakiś skomplikowany, ja też go jeszcze nie widziałem, ale już ci wysyłam. O Jezu, tu jest z podział ról. Piątkowy, a w tym wypadku niedzielny kącik poetycki. Matryca marzeń wzruszona, bo ma złoty chłop z Lombardu metamorfozę medialną z pieska fejmu w kota prajmu. Jakie piękne! Szef dla Jacy. Sylwek patrzy, a Denis chce z nami walczyć. Casio pluje se w balony. Brawo, odwróciłeś karty. Z PR-u na -10, teraz są na zerze równym, lecz póki siano będzie, tylko jak zbierzecie z mucki. -10, Tomku drogi, a raczej Tomku okrutny. Będziesz mieć na dniach w Afryce, jak się gdzieś nie stoczysz z górki. Trzymam za was kciuki, żeby żona nie zmieniała ksywki. Lepsza jest żona bankruta niż zmarłego alpinisty. Co do Prime'u, to dziękuję, bo misja nie jest z tych łatwych. No a teraz hejty mamy rzadsze niż grzywka Marianny. Mucka ranking Prime Iliada, viewsów Fame miał mniej na konfie, no i Kanał Plus dograny, a to dopiero początek. Kurwa, to bardzo ładne było. Bardzo ładny jest nasz Julian. Lepsza żona bankruty niż żona zmarłego alpinisty. Tak. Zwłaszcza to jest Alpy, ale bardzo ładne. To się udało naszemu Tuwimowi. Powiem ci, to się bardzo ładnie udało. No i w związku z tym, że nie żyję, to powtórzę, bo wtedy mówiłem, jak jeszcze żyłem, że chciałbym, żeby mnie pochował Tomek Zadyma Gromadzki. Nie Tomek bez rąk, bo on nie mógłby cię pochować, bo nie Tomek ma bez rąk nawet nie rzuci mi na trumnę tej ziemi, bo nie ma rąk. Pewnie podsunie nosem. Ale jakoś tu potrafił gościom otwierać. Tak, on to... bez rąk, a gościom drzwi otworzy. To jest cały Tomek. I tym optymistycznym, i tym chujowym w jego stronę akcentem zakończmy ten program. Dziękujemy.